I wtedy ja prowadzę pełne życie, po pierwsze prowadzimy pełne życie związane z aneksem. Wydajemy pismo. Na początku Nina Gienek jeszcze mieszkają w Szwecji, więc nawet druk odbywa się, drukujemy to w Paryżu i często to była rzeczywiście charowa. Żeby oszczędzić, mieliśmy mało pieniędzy. Myśmy pudła zbierali na ulicach i pakowaliśmy książki do tych pudeł znalezionych na ulicach przed sklepami i wysyłaliśmy pod różnymi adresami, gdzie ludzie mogli to przemycać do Polski, czy gdzie tam do księgarni jakiejś, prawda? Była amerykańska instytucja, która to taka trochę charytatywna instytucja, trochę polityczna, kupowała książki w takich emigracyjnych wydawnictwach i można powiedzieć rozdawała je, różni przyjezdni z Polski czy z innych krajów mogli dostać je w polskich księgarniach za darmo na przykład. To pozwalało finansować między innymi, prawda, naszą działalność. W każdym razie to wydawanie pisma, pisanie, redagowanie, szukanie tekstów, prawda, korespondencje, plus od momentu, w którym zaczynamy rozmawiać bezpośrednio, jak mówiłem, przez telefon z Jackiem, później z Anką Kowalską, prawda, z Grażyną Kuroń, prawda, później z Ewą Kulik, a rozmawialiśmy też z wieloma innymi, z Jackiem i tak dalej. To był, powiedziałem, full-time job, to było masę pracy. Przy tym miałem też kontakty, o czym mówiłem, dziennikarskie, dostarczałem prasie. To zaufanie do nas było tak stuprocentowe, że nawet w angielskiej prasie, gdzie wymagają potwierdzenia z drugiego źródła, od nas, to znaczy zarówno od rodziny angielskiej, jak i od nas, przyjmowano natychmiast jako pewne wiadomości. To znaczy, że nigdy nie było wpadki. Wiadomości, które myśmy podawali, nigdy nie było wpadki, prawda? Ja natychmiast podawałem do Le Monde'u, czy do innych gazet francuskich, prawda? Ale przede wszystkim chodziło o Polskę, czyli podawać do Wolnej Europy, do Głosa Ameryki, do BBC, gdzie Gienek został szefem polskiej sekcji, Radio France Internationale, francuskie radio. No i inna domena, no już o tym wspominałem, to jest to, że po prostu jako lobbyści polscy, to też rozwijamy bardzo bogate stosunki polityczne.